Siemka, ja jestem Odacho i po pierwszym top 15, który wrzuciłem wam jakiś czas temu, pora na kontynuację tej naszej mini-serii. Swoją drogą dziękuję, że pomogliście wybrać mi preferowany przez was typ miniaturek. Tak się składa, że ostatnio pod tym top 15 momentów Vegety przeprowadziłem tak zwany test AB, czyli ustawiłem dwie miniaturki i YouTube wyświetlał części z was jedną, potem drugą, ale obecnie jest opcja numer 2 wybrana, potem jeszcze zapytałem was na karcie społeczność, więc myślałem, że ta pierwsza jest o tyle ciekawa, że przedstawia też format, w sensie sposób graficzny przedstawiania przeze mnie tych 15 najlepszych momentów, no bo w tym przypadku mówimy o momentach, ale powiedzieliście, że raczej nie, że raczej ta druga, bo w tej pierwszej za dużo się dzieje. Także warto zapytać. Dzisiaj przechodzimy do, nie powiedziałbym, że drugiej strony tego medalu, bo pewnie spodziewaliście się, że będzie to Goku po Vegecie, ale nie. Przechodzimy do drugiej mojej ulubionej postaci, bo ostatnio wybrałem postać numer 1 w moim prywatnym rankingu, dzisiaj wybieram postać numer 2, czyli Piccolo i muszę przyznać, że to był ciężki orzech do zgryzienia, bo tak jak nie miałem problemu z tym, żeby wybrać momenty z całej historii Dragon Balla, klasycznego nawet, tak, też klasycznego, bo Piccolo Junior w przeciwieństwie do Vegety był w pierwszym Dragon Ballu. Dragon Ballu Z, Super GT, Daima, Super Heroes, powiedzmy, że też. Tak ułożenie ich to już było trudne. Oczywiście były momenty, które wiedziałem od samego początku, gdzie się znajdą, ale środek tego rankingu, mam obawy, że będziecie mówić, że to jest kontrowersyjne, więc jeśli coś wam się tam nie będzie zgadzać, pamiętajcie, że to jest moje prywatne top 15 moich prywatnych, ulubionych 15 momentów Piccolo. Dzisiaj już udawać Piccolo nie będę, bo mimo tego, że po angielsku podkłada mu głos ten sam aktor co w Vegecie, więc teoretycznie mógłbym dalej was męczyć i udawać Christophera Sabata. Średnio mi idzie udawanie Vegety, uwierzcie mi, że Piccolo nie umiem w ogóle udawać, więc dzisiaj wam tego oszczędzę. Mimo wszystko, zanim przejdziemy do top 15, posłuchajcie proszę jeszcze, zanim rozpoczniemy, kilku słów na temat gry Return of the Saiyans. Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG osadzona w świecie inspirowanym anime Dragon Ball. Wybierz ulubioną postać i wyrusz na przygodę, podczas której zawiążesz drużynę i stworzysz swój własny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas potyczek z innymi graczami i bierz udział w wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swojego bohatera, ulepszaj ekwipunek, eksploruj dungeony i wraz z ekipą walcz o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. A więc tak, miejsce 15 w tym naszym skromnym rankingu to jest coś, co nie znajduje się tutaj ani ze względu na fabułę, ani ze względu na animację. Nawet bym się kłócił, czy jest to kwestia rozwoju postaci, bo jest to odcinek fillerowy, ale jest to coś, co wzięło mnie absolutnie z zaskoczenia i mimo tego, że mógłbym cały odcinek wrzucić jako jeden z zabawniejszych odcinków w historii, tak mówimy tutaj o momentach, albo o powiedzmy sekwencjach, które są poświęcone głównie Piccolo. Zaraz rozwinę te myśli, jak będę przechodził do innych punktów. Póki co miejsce 15, Piccolo i jego nauka jazdy. Konkretnie chodzi mi o jedną scenę, kiedy Piccolo po raz pierwszy wsiada do auta i próbuje zapiąć pas i ten pas wypada mu z ręki i strzela mu w twarz, więc ogólnie tak jak mówię, ten cały odcinek był rewelacyjny, ale odcinek skupiał się zarówno na Goku, jak i na Piccolo, a nie chciałbym wrzucać całego odcinka jako moment Piccolo, no bo to nie był tylko moment Piccolo. Tak samo jak na przykład mamy walki, w których Piccolo brał udział. Podam wam przykład z Dragon Balla Super z turnieju mocy, bo wiecie, że jest to walka, którą bardzo lubię. Gohan i Piccolo kontra Saonel i Pirina, czyli mamy walkę 2 na 2, ale trudno jest wrzucić tę walkę jako moment Piccolo, bo to nie sam Piccolo ciągnie ten moment. Mimo wszystko były momenty w tej walce, chociażby właśnie tej, o której wspomniałem, które doceniam, ale mimo wszystko na początku przechodzę do miejsca 15. W zasadzie już przeszedłem do miejsca 15. Jest to moment, który bierze z zaskoczenia. Czysto ze względu na humor i na kreatywność tego, w jaki sposób można wrzucić postacie Dragon Ballowe do zwyczajnych ludzkich czynności. To jest właśnie typ odcinków tego tak zwanego slice of life, tych okruchów życia, które najbardziej sobie cenię, czyli odcinki, w których postacie wyimaginowanego świata biorą udział w sytuacjach, które my możemy znać z naszego życia. Nauka jazdy, gra w jakiś baseball, gra w ogóle w jakiekolwiek inne sporty, zakupy, zapisywanie Gohana do szkoły. To wszystko było coś, mówię tutaj w kontekście całego Dragon Balla, to wszystko są rzeczy, które najlepiej mi się ogląda. A więc miejsce 15, tak jak mówi Piccolo i jego nauka jazdy, chociaż tak jak mówię, jak widzicie, z dużym naciskiem na tę scenę, kiedy pas strzelił mu w twarz. No a na miejscu 14 mamy sekwencję, kiedy Piccolo
anime ekskluzywnym odcinku opiekował się Pan. To jest też troszeczkę bardziej rozbudowana scena, mimo wszystko z czystym sumieniem nazywam tę całą sekwencję momentem Piccolo, bo to Piccolo był tam główną, użyję tego słowa, niańką. Mimo tego, że brzmi to dość pejoratywnie, to będzie to dla was szok, podejrzewam. Dla części z was to będzie szok. Ja jestem fanem tego i uważam to za rozwinięcie postaci Piccolo. Wiem, że Piccolo w tamtym momencie, zwłaszcza jak na przykład mieliśmy sagę Szampy, podczas której dużo nie pokazał, to był nazywany jako po prostu niańką Pan i że tylko do tego się obecnie nadaje. W sadze Zamasu był nieobecny, w sadze Szampy wiadomo, że nic nie zrobił. W poprzednich sagach też był tylko tłem. Nawet jeśli mielibyśmy brać pod uwagę turniej mocy, to mieliśmy tam oczywiście tę rewelacyjną walkę z Nameczanami z szóstego Wszechświata, ale nie muszę wam przypominać, jak Piccolo odpadł z turnieju. W tej wersji animowanej, zresztą w wersji mangowej wyglądało to podobnie, więc nawet w turnieju mocy Piccolo był raczej postacią drugoplanową. Mieliśmy oczywiście też walkę z tym Dramem i Pramem i tymi dwoma, co tam jeden strzelał, a drugi odbijał brzuchem te pociski, ale umówmy się, że to nie były bardzo angażujące walki, więc Piccolo przez długi czas nie pokazywał za dużo w walce i ta jego najbardziej zarysowana i uwypuklona rola w fabule to było opiekowanie się nad Pan, ale teraz z perspektywy czasu, jak wiem, że Piccolo dostał nieco więcej uwagi w tych nowszych animacjach i nowszych sagach, to w jaki sposób on wiązał się z Pan, ze względu właśnie też na to, że to jest dziecko Gohana, czyli jego pierwszego i można powiedzieć, że jedynego przyjaciela, to jest coś, co doceniam bardziej, zwłaszcza ta scena, kiedy razem z Goku siedzieli na dachu i rozmawiali sobie o takich życiowych sprawach. Trochę też jakby podbijam ten argument, który mówiłem w kontekście miejsca 15. Lubię tę scenę, lubię tę rolę Piccolo, ona też została potem podjęta, a raczej kontynuowana w Super Hero i uważam, że to był, czy można to nazwać strzałem w dziesiątkę, no to było po prostu sprawne kontynuowanie tego, co Piccolo już obecnie miał przypisane do swojej postaci. Miejsce 13 to jest coś, o czym wspomniałem, więc myślę, że to już ten spoiler będziemy mieli z głowy. Piccolo ma wizję Kamiego i Naila podczas walki z Saonelem i Piriną, czyli podczas turnieju mocy mieliśmy sytuację, kiedy atak bodajże Piriny trafił w Piccolo, w zasadzie to było dość dziwnie przeprowadzone, bo mieliśmy atak Piriny, który trafił w Piccolo, Piccolo stracił tymczasowo przytomność, a potem obudził się, kiedy widmo Kamiego pokazało mu, że uratował go Gohan, czyli w sumie trochę dostał Piccolo tym atakiem, że upadł na ziemię i przyjął obrażenia i stracił przytomność, ale z drugiej strony Gohan go trochę obronił, więc mieliśmy ten krótki moment, w którym mieliśmy nawiązanie do Naila i Kamiego. W zasadzie to było, jeśli dobrze pamiętam, pierwsze pojawienie się Kamiego i Naila w Dragon Ballu Super. Kamiego nie jestem pewien, ale Naila wydaje mi się, że na pewno, ale myślę, że Kamiego też, bo jak mieliśmy ten odcinek filerowy, kiedy Goku i Krillin walczyli w lesie z tymi widmami poprzednich przeciwników, to tam był Piccolo Daimao, a nie było Kamiego, no bo w zasadzie dlaczego Kami miałby być, skoro nie był poprzednim przeciwnikiem, więc ta wizja tych dwóch Nameczan, których Piccolo ma w sobie, to było o tyle ciekawe, że widzieliśmy, że Piccolo nie jest nadal jedyną postacią, że to nie jest tak, że świadomość Naila i Kamiego wymieszały się w 100% ze świadomością Piccolo i powstało coś w stylu fuzji, tylko mamy tego Naila i tego Kamiego gdzieś w Piccolo żyjących. Co ciekawe, potem w sadze Moro przecież Vegeta powiedział, że za pomocą Forced Spirit Fission, tego przymusowego rozszczepienia ducha, byłby w stanie Naila i Kamiego odłączyć od Piccolo. Więc to nie jest tak, że Nail i Kami już nie istnieją i nie mogą zaistnieć. Więc ta scena też po sadze Moro urosła w moich oczach dodatkowo. Oczywiście nie muszę wspominać o całej walce i o końcówce tej walki z Saonelem i Piriną, ale tak jak mówiłem na początku, to raczej jest moment wszystkich biorących udział, a nie samego Piccolo. Miejsce 12 i myślę, że tutaj część osób się odezwie, weźmie widły i pochodnie i rzuci się na mnie, bo powie, że to jest zdecydowanie za nisko, ale już wam wytłumaczę dlaczego. Fuzja z Kamim jest na miejscu 12. To są wszystko momenty, które uwielbiam. To top 15 nie polega na tym, że mamy tier D, tier C, tier B, A i dopiero w tierze S są jakieś świetne momenty. Ja tutaj wybieram naprawdę moje ulubione momenty, a to, że coś jest później, no nie może być wszystko ex aequo na pierwszym miejscu. O, chyba że moje kotki są ex aequo na pierwszym miejscu w rankingu najbardziej irytujących kotków w tym domu. Jak obejrzycie sobie tę scenę, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że każdy już ją zna, czy to jest kwestia tego, że to jest, jakby nie patrzeć, stare anime, ale ona swoją realizacją myślę, że nie do końca dowozi to, jak ważny był to moment, bo to był kluczowy moment w ogóle dla całego Piccolo, bo mieliśmy jakby fabularnie świetnie spiętą klamrę i uważam, że fabuła to jest coś, co ciągnie ten moment do przodu.
bo mamy Nameczanina, który na powrót staje się tym bezimiennym Nameczaninem, chociaż Dragon Ball Hakai, fanowska manga, fajnie wymyśliła sobie to, że tak naprawdę to Piccolo Junior połączył się z Kamim, więc to nie jest do końca ten sam bezimienny Nameczanin, który rozdzielał się na Kamiego i Piccolo Daimao. No bo mamy Piccolo Daimao, który jest niby ojcem Piccolo Juniora, ale z drugiej strony Piccolo Junior też jest jego reinkarnacją, więc po części jest to relacja ojciec-syn, a po części jest to ta sama osoba, ale nie do końca ta sama osoba, więc myślę, że tutaj, nawet jeśli mielibyśmy przymknąć na to oko, jest to świetnie fabularnie rozegrany moment. Uważam, że to jest jeden z najlepiej wytłumaczonych power-upów w Dragon Ballu. Oczywiście kwestia poziomu mocy to jest coś, co bym mimo wszystko pominął, więc mówię wytłumaczonych w takim kontekście, że postać mogła faktycznie stać się silniejsza. Nie mówię, że o ile miała stać się silniejsza, ale jeśli spojrzelibyśmy na przykład na Gohana Bestię, czy chociażby na Orange Piccolo, mówiąc tutaj w kontekście Piccolo, to są to transformacje gorzej wytłumaczone, albo w ogóle nie są wytłumaczone. Podczas kiedy ten wątek bezimiennego Nameczanina to jest coś, co znaliśmy już wcześniej, to jest historia Dragon Balla, powracając do pierwszej postaci, do tej pierwotnej postaci, miał prawo faktycznie się wzmocnić, zwłaszcza, że o tym nawet nameczański guru mówił na Namek. Ale okej, animacyjnie, muzycznie, no bardziej doceniam to, co działo się dalej, bo jeszcze do tego sobie wrócimy. Mimo wszystko miejsce 11 to jest scena, w której Piccolo daje Gohanowi jabłko. I możecie się ze mnie śmiać, bo to jest pojedyncza scena, ale z dwóch powodów jest to dla mnie bardzo budująca i taka grzejąca moje serce scena. Pierwsza oczywiście, najważniejszy powód to jest też coś, co cenię sobie i w Piccolo, i w Vegecie, dlatego to są moje dwie ulubione postacie. Rozwinięcie postaci, przejście trochę na dobrą stronę, bardzo oklepany motyw, ale tutaj widzimy to, w jaki sposób Piccolo krok po kroku się zmienia. To nie jest tak, że Piccolo nagle staje się dobry, tylko mamy tutaj pewien wyraz empatii. Gohan, który nie jadł od kilku dni, którego Piccolo znał tak naprawdę bardzo krótko. Gdyby nie to, że Piccolo dał mu tam te jabłka na szczycie góry, gdzie zamiast Grubsona leżał Gohan, przepraszam za tego suchara, nie było tam żadnych drzew, co też bardzo fajnie gagowo Toriyama przedstawił w mandze. Było już widać w tamtym momencie, że Piccolo nie jest czystym złem i też jest ciekawa kwestia fabularna tycząca się tego, co było powiedziane w klasycznym Dragon Ballu i co było potencjalną dziurą fabularną w Dragon Ballu Z. Mówię potencjalną, bo gdyby nie zostało to wprost powiedziane, to można byłoby się czepiać. Dlaczego dusze Goku i Radica trafiły przed biurko króla Jemmy, skoro zostali zabici przez Piccolo, czyli przedstawiciela tego klanu demonów, czyli w klasycznym Dragon Ballu było powiedziane, że jak ktoś zostaje zabity przez takiego przedstawiciela, to jego dusza się błąka w takim limbo. Nie może ani dojść do zaświatów, ani pójść do nieba, ani do piekła, po prostu się błąka i nie może nigdzie trafić. I Kami powiedział, z tego co pamiętam to był Kami, że Piccolo już nie jest tak zły jaki był. No wiadomo, od Dragon Balla klasycznego do początku Dragon Balla Z minęło kilka lat, więc ten wpływ, myślę, że przebywania na Ziemi i zadawania się z Goku i innymi bohaterami sprawił, że Piccolo już nie był czystym złem, więc też ze względu na to śmierć Goku i Radica nie skutkowała tym, że ich dusze nie mogły trafić przed biurko króla Jemmy. Natomiast, tak jak to było tylko powiedziane, że Piccolo się zmienia, ta akcja z jabłkiem to był pierwsza taka oznaka tego, że faktycznie Piccolo nie jest już aż tak zły, no i ten rok, niecały rok z Gohanem, wiemy jaką miał kulminację, ale spoiler, do tego jeszcze przejdziemy. Póki co miejsce 10 i sytuacja, która wiem, że jest uwielbiana przez dużą rzeszę fanów. Nawet z tego co pamiętam, mogę teraz się mylić, ale nie chciałbym falnąć głupoty, więc po prostu sięgnę do źródła. Czemu miałbym tutaj gadać, skoro mogę po prostu zerknąć na artykuł Jana Błachowicza w tym wydaniu magazynu CD Action Dragon Ballowym. Bum, znalazłem. Dobrze myślałem. Na dole jest notka, że ulubionym pojedynkiem w całym Dragon Ballu Jana Błachowicza jest Piccolo kontra Android 17. I jest to walka, którą też lubię, natomiast moim zdaniem nie jest to najlepsza walka. Choreograficznie i jakby impact, takie angielskie słowo, wydźwięk, to w jaki sposób były przedstawione ciosy, ten impet tych ciosów, impet transformacji efektów dźwiękowych, to było coś, co było w tamtej walce czuć, ale w gruncie rzeczy ta walka do niczego nie doprowadziła. Mimo wszystko bardzo podoba mi się moment, i to jest miejsce 10 w moim rankingu, kiedy Piccolo rzuca się po raz pierwszy na Androida 17. Kiedy mamy Piccolo, który jest lekceważony przez androidy,
i Piccolo nagle zaczyna się power-upować, doskakuje do niego, mamy kilka bardzo pięknie przedstawionych sekwencji i ogólnie jest to jeden z tych momentów, które doceniam właśnie ze względu na to farmienie aury. Bo tak, Piccolo jest dobrym aura farmerem. Będzie tutaj jeszcze kilka takich momentów, które w zasadzie znajdują się tylko ze względu na farmienie aury. Chociaż jeśli oglądałbym to w tamtym momencie i nie znałbym dalszych wydarzeń, to robiłoby to też wrażenie ze względu na okoliczności, ale wracając jeszcze do Androida 17, tak, początek walki był spoko, ale jeśli mielibyśmy spojrzeć na to, jak ta walka się zakończyła, Piccolo nawet robiąc tego Hellzone Grenade'a, czyli te wszystkie kulki, które są w niebie i potem skierowane są w Androida 17, to nic nie dało, bo Android 17 był drugi w kulach. W zasadzie nie był drugi w kulach, tylko zrobił barierę. Potem przyszedł Cell, którego Piccolo zaatakował tym Light Grenade'em i to też nic nie dało, mimo tego, że to było bardzo efektowne, ale nieefektywne. Więc ta cała sekwencja w zasadzie skończyła się tym, że Piccolo został chwilę później znokautowany i sobie leżał tam na plazing i smashing uprawiał praktycznie do końca tej całej sekwencji już nawet z perfekcyjnym Cellem, więc ten pierwszy moment, kiedy pokazuje Piccolo swoją moc, kiedy doskakuje do 17, kiedy mamy też pięknie zobrazowaną jego aurę, efekty dźwiękowe, animacja, to jest po prostu ten chleb powszedni Dragon Balla, więc za to miejsce 10, ale... I tutaj stawiam, że będziecie bardzo zaskoczeni, ale na miejscu 9 jest Piccolo podający dłoń Androidowi 17 przed turniejem mocy. Tak akurat wyszło, to nie było zamierzone, bo nie patrzyłem na to, co jest koło czego. W takim sensie, że coś ma nastąpić po czymś w tym rankingu, w tym moim filmie, ale tak wyszło, że mamy walkę Androida 17 i chwilę później to, co jest nawiązaniem do tej walki, czyli przed turniejem mocy to było tylko w anime i żałuję, bo anime naprawdę dużo rzeczy zrobiło świetnie w porównaniu do mangi, w kontekście właśnie tej sagi. Czyli Android 17 przylatuje do korporacji Kapsuła, Piccolo go widzi, ściąga turban, idzie w jego stronę, Android 17 poważny wyraz, podciąga rękawy, Piccolo pyta, czy ten się stał silniejszy, oczywiście nawiązanie do ich poprzedniej walki, bo to był ostatni raz, kiedy się widzieli. No i mamy Androida 17, który też pyta, czy Piccolo może stał się silniejszy i wszyscy myślą, że oni się będą tam bić. Piccolo mu podaje dłoń, to jest bardzo duża pomoc, że bierzesz z nami udział w tym turnieju, dziękuję. Android 17 zbija mu pionę, wzbijają chłopaki sztamę. Jestem wielkim fanem tej sceny, bo pokazała zarówno rozwój jednej, jak i drugiej postaci, ale to jest scena w stylu Roshiego rozmawiającego z Vegetą. Niby nic, ale taka mała interakcja pokazująca wzajemny szacunek między dwiema lubianymi przeze mnie postaciami. Miód na moje serce. Mimo tego, że to było krótkie, być może komuś nawet to umknęło, ale dla mnie jest to scena naprawdę bardzo, bardzo wartościowa. Więc miejsce 9 właśnie to, a na miejscu 8 i podejrzewam, że rzesza tutaj też fanów Wielkiej Wycieczki się oburzy, że dopiero miejsce 8, ale umówmy się, że to już jest naprawdę ścisła topka, tak jak mówiłem, środek moglibyście sobie przemieszać. Mało tego, jak układałem ten ranking, to Piccolo podający dłoń 17 był na początku na 3. miejscu i potem tak patrzę na te inne punkty i mówię, nie no, bez przesady, no nie będzie takiej jednej sceny na 3. miejscu, więc posiedziałem nad tym i wydaje mi się, że to jest właściwe ułożenie, ale na miejscu 8 znajduje się poświęcenie Piccolo w Dragon Ballu GT pod koniec sagi Baby'ego. Scena bardzo wzruszająca, świetna muzyka. Uważam, że też świetnie zanimowana, bo mieliśmy tam scenę, kiedy Gohan stał wśród tych ludzi i wszyscy szli. Wszyscy mijali Gohana i nie zwracali w ogóle na niego uwagi, a Gohan przystanął i ze łzami w oczach rozmawiał telepatycznie z Piccolo. Podobało mi się to, w jaki sposób można było przedstawić to, jak w tym całym zgiełku, w tym całym chaosie, na minuty w zasadzie przed wybuchem Ziemi, zatrzymują się i mają ze sobą ten wspólny moment. Mamy jeszcze to widmo Piccolo, które kładzie rękę na ramieniu Gohana. Mimo wszystko jest bardzo, bardzo duży minus tyczący się tej całej sceny, a mianowicie to, co nastąpiło dosłownie sekundę później. Można powiedzieć, że nawet 2 minusy, które no trochę się ze sobą wiążą. Mieliśmy bardzo wzruszającą scenę z Piccolo i dosłownie chwilę później narrator mówi: no, zebraliśmy nameczańskie smocze kule i odnowiliśmy ziemię i jest wszystko tak jak było. Mało tego, ziemskie smocze kule, coś się z nimi zaczyna dziać, zaczynają pękać. Czyli powód, dla którego Piccolo poświęcił swoje życie, to to, żeby te czarnogwiezdne smocze kule przestały istnieć, ale zamysł, jakby hasło przewodnie tej całej sceny było takie: Piccolo umiera, żeby nie było smoczych kul, żeby nie było już problemów ze smoczymi kulami, bo smocze kule sprawiają, że cały czas coś się dzieje.
koniec odcinka tego samego, dosłownie 2 minuty później, coś się dzieje ze smoczymi kulami. Na ziemi. I jeszcze ziemia wróciła, bo użyli nameczańskich smoczych kul, więc Piccolo się poświęcił, żeby nie było tych smoczych kul, ale musiałby się poświęcić jeszcze 14 innych razy na 14 innych zestawów smoczych kul, żeby faktycznie nie było smoczych kul. Wiecie, może przesadzam trochę, ale uważam, że to mogłoby być, nie wiem, odcinek, 2 odcinki później, żeby zostawić tego Piccolo w spokoju, żeby wydźwięk tej sceny pozostał taki, jaki był podczas tej sceny, bo była to naprawdę jedna z najlepszych scen w GT, ale chwilę później już timeskip, znowu problemy, znowu ze smoczymi kulami, idziemy dalej. Ale okej, miejsce 8, lubię ten moment, nadal go bardzo szanuję i to jest miejsce w top 10, także czuję wewnętrzną potrzebę, żeby się trochę wyspowiadać przed fanami Wielkiej Wycieczki, ale okej, przechodzimy do miejsca 7. To jest właśnie to farmienie aury, o którym chciałem powiedzieć wcześniej, czyli wejście Piccolo po fuzji z Nailem. Sama fuzja z Nailem ale ja bardziej doceniam te momenty, z wyjątkami oczywiście, kiedy postać robi coś z dostaną mocą, a niekoniecznie ją dostaje. Zwłaszcza w przypadku Piccolo tak to działa, że sama fuzja z Nailem była ale wejście Piccolo po fuzji z Nailem, kiedy Gohan rzuca się na Freezę, kiedy wszyscy mówią, dobra, no nic nie możemy zrobić, to chociaż się na niego rzućmy. Vegeta nawet mówi, Yamero, nie rzucaj się na niego, Bakayaro, czy inne jakieś japońskie wyzwiska i okrzyki. I wtedy słup światła, łubudu, nie wiadomo co to jest. Goku tam w tej kapsule nie wie co to jest, to Piccolo nie ma opcji, żeby to był Piccolo. Piccolo nie jest tak silny, a się okazuje, że to jest Piccolo, który zaczyna nagle wszystkich rozstawiać po kątach. Vegeta mówi, Duren nie jest w stanie czytać poziomów mocy. O, nameczański śmieć, to nie jest ten, którego zabiliśmy na ziemi, a Piccolo ze spokojem mówi, sorry, że jestem takim bezużytecznym śmieciem, ale po tym jak zajmę się Freezą jesteś następny. Ho, ho, ho! Nie wiedziałem, że nameczanie mają poczucie humoru. I tak trochę sobie poszczekali, bo w Dragon Ballu Z jest tak, że Piccolo wchodzi, pół odcinka szczekają, potem w następnym odcinku Piccolo rzuca się na Freezę i stoją i się patrzą, a potem jest kolejna runda i muszę przyznać, że tam też były fajne momenty w tej walce z Freezą, ale to wejście to jest moment, który w Dragon Ballu Z, nie mówię tutaj o Kai, tylko w Dragon Ballu Z, naprawdę ma wagę. W moich oczach ma wagę, mimo tego, że wiem jak się skończy historia, ale to wejście Piccolo niezapowiedziane, niespodziewane, z nową mocą. Kozak. Miejsce 6 to dość nieoczywista scena, bo nie jest to konkretnie jeden pojedynczy moment, tak jak chociażby ten pas bezpieczeństwa w aucie, który strzelił Piccolo w twarz. Tak, umówmy się, to był jedyny moment. Na miejscu 6 znajduje się cały wątek infiltracji bazy Armii Czerwonej Wstęgi jako żołnierz 94. Uważam, że jest to niesamowicie kreatywne i niesamowicie bogate wykorzystanie postaci Piccolo, bo jeśli spojrzelibyśmy na to chłodnym okiem, to tak, Armia Czerwonej Wstęgi knuła, Gamma 2 myślał, że pokonał Piccolo, Piccolo mógł się w tamtym momencie schować. On, mówię tutaj o Piccolo, odkrył całą akcję, która się działa w związku z tym, co knuje Magenta, Hedo, Karmin i cała Armia Czerwonej Wstęgi, ostrzegł innych, zdobył power-upa, zmotywował Gohana do tego, żeby w zasadzie cały ten plan z Pan, to jest coś, co też Piccolo wykonał, żeby użyć Pan. Pan jest moim zdaniem ważniejszą postacią, inaczej. Pan w filmie Super Hero, moim zdaniem, zrobiła więcej niż Gohan. Gohan jest narzędziem, które zostało przez Piccolo i Pan wykorzystane. Możecie się ze mną nie zgadzać, ja wiem, że Gohan walczył i tu z Gammą, i potem z Cellem, i Bestia, i bla bla bla. Jak ja widzę Gohana, który nie jest w stanie nawet poznać Piccolo przez strój, nie poznaje jego ki, podczas kiedy jego 3 czy 4-letnia córka była w stanie to zrobić. I zwłaszcza chodzi mi tutaj o wersję mangową, bo w wersji mangowej to, w jaki sposób Pan inteligentnie współpracuje z Piccolo, jest jeszcze bardziej uwypuklone, ale ta infiltracja bazy, wracając do tego punktu w zasadzie, o którym powinienem mówić, to miejsce 6 w moim rankingu, bardzo ciekawe, humorystyczne, pokazuje inteligencję Piccolo, sceny, których do tej pory nie widzieliśmy, czyli Piccolo dzwoni ze smartfona. Świetna sprawa. Miejsce 5 to jest coś, co trochę zapowiedziałem już tutaj, czyli następstwo fuzji z Kamim, czyli power up przed Cellem w pierwszej formie, kiedy mamy Cella w pierwszej formie, tego przerażającego potwora, który pustoszeje miasta, mogę to użyć? Pustoszeje? Który sprawia, że miasta pustoszeją, wysysa energię życiową z ludzi. Nie wiadomo w ogóle jak wygląda. Piccolo jest osobą, która go poznaje i co się okazuje? Że Piccolo już nie jest tym Piccolo Daimao, za którego Cell nieperfekcyjny go miał. Piccolo pokazuje swoją moc i mamy ten genialny efekt
To jest coś, co mamy w anime Dragon Ball Z, ale ten efekt tak bardzo mi się podoba. Czyli te kontury postaci zaczynają, powiedzmy, opuszczać postać. W sensie zaczynają wychodzić. Mamy takie podwójne kontury, które tak pulsują, można powiedzieć, na zarysach postaci. I to jest coś, co sprawia, że czuć, że Piccolo zaczyna się napinać. On tam zaczynał właśnie prezentować swoją moc przed Cellem w pierwszej formie i ta pierwsza kombinacja, kiedy zaczął atakować Cella, zwłaszcza kiedy mieliśmy Cella jako potężnego przeciwnika w tamtym momencie historii, Piccolo zrobił naprawdę duże wrażenie. Przypominam, że Cell musiał uciec za pomocą Taiokena, więc gdyby Piccolo trochę więcej tam okrzesania pokazał, albo miał więcej szczęścia może, to być może nawet saga zakończyłaby się w tym momencie, ale chcę też dorzucić, być może trochę niesprawiedliwie dla niektórych z Was, do tej sceny coś, co wydarzyło się bezpośrednio później, więc można powiedzieć, że biorę pod uwagę taki większy wycinek historii. Blef z ręką. Cell łapie Piccolo, wysysa mu rękę i Piccolo udaje, że jest pokonany, więc jeszcze próbuje przed śmiercią wydobyć z Cella jakieś informacje. Cell jest głupi, więc nie domyśla się, że Piccolo jest w stanie regenerować tę rękę i to też daje Piccolo dodatkową informację, dodatkową motywację, więcej poglądu na całą sprawę, więc uważam, że niesamowicie też to Piccolo taktycznie rozegrał, no ale mówię, szkoda, że Cella się w tamtym momencie nie udało jakoś bardziej podstawić pod ścianę, bo ten Taioken, no, Taioken to jest technika, którą widzieliśmy już w pierwszym Dragon Ballu, co prawda ona jest nadal skuteczna aż do dzisiaj, więc trudno tutaj winić Piccolo, że nie był w stanie jakoś tego skontrować czy przewidzieć. No kto wiedział, że Cell będzie w stanie wykonywać aż takie techniki, pokazywał Makanko Sapo, Kamehameha, ale użył też Taiokena. Nie wieszam tutaj psów na Piccolo, mimo wszystko miejsce 5, bardzo wysoko w moim rankingu, no ale na miejscu 4 coś, co samą, właśnie tą wspomnianą aurą i samą ekscytacją, samym hypem jest w stanie przynajmniej jeszcze dzisiaj, minęło już prawie 4 lata? To dość sporo. Transformacja w Orange Piccolo, wiedzieliście, że ten moment się tutaj pojawi, pewnie zastanawialiście się na którym miejscu. Ten moment jest zrealizowany wizualnie i audiowizualnie w zasadzie niesamowicie. Jest to jedna z najlepiej przedstawionych animacyjnie i muzycznie transformacji w Dragon Ballu Super. Piccolo upada. Nagle rozbrzmiewa ten głos Shenlonga. Mamy ten monumentalny soundtrack z tymi chórami. Na plecach Piccolo pojawia się symbol drzewa Agisa i w wielkim, potężnym, pomarańczowym słupie energii wychodzi on. Gigalo, po prostu gigaczat. I potem jeszcze Gamma 2 nie może go nawet ruszyć tymi swoimi malutkimi piąstkami, więc no mówię, farmienie aury, oj tak, tylko że fabularnie, skąd ta transformacja się wzięła? Ja sobie teraz wracam do tych momentów na potrzeby tego filmu. No Shenlong dorzucił bonus, ale z jakiej paki on dorzucił ten bonus? Dlatego, że znał Piccolo? Był to Piccolo połączony z Kamim, czyli stworzycielem Shenlonga, więc można powiedzieć, że Piccolo też jakby przejął ten zwrot grzecznościowy, którym się Shenlong do niego zwracał. O co tam do końca chodziło? Dlaczego na plecach ma taki symbol? O co tu chodzi z tą formą, z tym kolorem, z tą mocą, z tym bonusem? No nie wiemy tego. Jest to po prostu... Może się kiedyś okaże, że to jest bardzo przemyślane, jak Toyotaro coś tam nam ugotuje. Oby tak było. Ale póki co jest to taki tani zabieg, żeby Piccolo dostał coś więcej. Zwłaszcza po tym, jak dostał już żółtą formę, no nie? Dostał żółtą formę i chwilę później dostał pomarańczową. No ale sama transformacja, moim zdaniem, po tych wszystkich latach, o których też wspominałem już w tym filmie, czyli w zasadzie od sagi Cella. Czyli mamy sagę Cella, w której Piccolo ma te transformacje, w zasadzie tę fuzję z Kamim i jest przez chwilę ważny, ale w Cell Games już w zasadzie nic nie robi. W anime było tak, że to było w anime, w mandze nie, że on sobie lepiej radził z Cellami juniorami, ale okej. W Majin Buu sadze Piccolo postać dodatkowa, można powiedzieć. Był momentami ważny, istotny dla rozwinięcia fabuły, ale pod kątem walki nie powiedziałbym, że dużo zrobił. No i mamy tę erę Dragon Balla Super, kiedy Piccolo w zasadzie jest nieobecny, a jak już walczy, to za dużo tam z tej walki nie wynika. No i oprócz tego turnieju mocy, gdzie mieliśmy faktycznie świetną walkę z Nameczanami, ale Piccolo i tak odpadł w dość niesatysfakcjonujący sposób, to jest pierwsza duża transformacja Piccolo, a w zasadzie pierwsza taka prawdziwa transformacja Piccolo od zawsze w historii, bo asymilacje to jest jedno. Żółta forma to jest nadal odblokowany potencjał, ale Orange Piccolo to jest prawdziwa transformacja. I za to też ten moment lubię, że w końcu nawet trochę naciąganie, ale dał sprawiedliwość dla Piccolo, więc miejsce 4 właśnie tutaj. Chociaż uważam, i o tym też dzisiaj mówiłem, że lepszymi momentami, zwłaszcza w przypadku Piccolo, są momenty, kiedy daną transformację, dane wzmocnienie Piccolo
pokazywał w akcji, aniżeli je osiągał. Czyli wyżej niż transformację samą w Orange Piccolo stawiam na miejscu trzecim moment, a w zasadzie tę sekwencję, kiedy Piccolo przytrzymywał Salamaxa, ale wersja mangowa z gammą 1, bo jeśli spojrzymy na wersję z filmu, to jest tam pewien znak zapytania, o którym wiecie, że muszę wspomnieć, bo też pytaliście o niego w Kokle i rozmawialiśmy o tym nieraz. Czyli Piccolo w filmie wyglądał, jakby zginął od ataku Salamaxa, Gohan się wściekł, a Piccolo chwilę później już sobie wstał i pomagał Gohanowi jak gdyby nigdy nic. A wcześniej Piccolo mówił, że ma plan na to, żeby tam Gohana coś tam zmotywować, więc to wyglądało tak, jakby Piccolo po prostu udawał. I cała ta akcja wtedy z Salamaxem, jak on się bił, to było takie, to on był po prostu ostatnim bastionem ziemi. Nie licząc Gohana, ale krew mu cieknie, koszulka zerwana, posiniaczony, wali się na pyrę z tym potworem i było widać, że wypruwa z siebie te swoje nameczańskie żyły, jeszcze traci w ogóle rękę poprzez atak Salamaxa. Wyglądało to niesamowicie i potem to skreślić wszystko jakimś domysłem, że on udawał. Dlatego właśnie wolę wersję mangową, bo tam mieliśmy sytuację, kiedy przed tym ostatecznym, kończącym atakiem Salamaxa Piccolo został uratowany przez Gammę 1. Więc on faktycznie tam ryzykował swoim życiem i został on uratowany przez Gammę 1, ale przez to, że oni jakby mieliśmy wybuch w powietrzu, oni pozornie zniknęli, wyparowali, wtedy Gohan włączył bestię. Więc miejsce trzecie to, jak Piccolo tę swoją nową transformację spożytkował dobrze, dał z siebie wszystko i to jestem w stanie uszanować, zwłaszcza, że to było coś, co fabularnie naprawdę było istotne. To nie było tak, że on pobił, ale okej, dobra, mamy Goku, Vegetę, oni zrobią resztę. To było kluczowe dla całej sagi. Mimo wszystko, miejsce drugie, coś, co może nie było aż tak kluczowe dla całej sagi, ale jasny gwint, ten moment jest po prostu epickością przez duże E. Niesamowite, jak Piccolo wielkim kozakiem był w momencie, kiedy wzmocnił się i kiedy zaczął klepać Freezę w drugiej formie, zwłaszcza w tym momencie, kiedy miał te jasne kontury. Piccolo zaczął nagle się power-upować, jego ciało zaczęło być rysowane inaczej. Często w animacjach, w różnych grach jest to uwypuklone, bo jest to bardzo ciekawy zabieg kosmetyczny, który sprawiał, że w tych momentach, kiedy Piccolo wyrzucał z siebie tę aurę, to nie było tak, że aura pojawiała się tylko wokół niego, ale kontury postaci Piccolo były białe i to było tak miłe dla oka. Jeszcze muzyka w tamtym momencie, kiedy Piccolo rzuca się na Freezę, ten tekst, że stoi przed Freezą, posiadłem ostateczną moc i chwilę później rzuca się w gościa i tak jak mówię, gdybyśmy nie znali dalszej części wydarzeń, to ten moment to jest najlepszy moment Piccolo do tej pory w historii, jeśli chodzi o walkę, bo mamy gościa, który bije się z przetransformowanym Freezą, z którym nie był w stanie się bić żaden z naszych bohaterów, nie będę ich wymieniał, żaden z naszych bohaterów i on jeszcze wygrywa. I jeszcze mamy Piccolo, który ściąga turban i pelerynę i mówi, że on tam walczył jeszcze z obciążeniem. No niesamowicie wtedy gość był na fali, można powiedzieć, chociaż no Freeza miał jeszcze kolejną transformację, więc ta fala szybko oklapła, ale co tu dużo mówić, no to jakbym miał oceniać tutaj same zwycięstwa Piccolo, to nie byłoby top 15, tylko może top 5. Przepraszam, mimo wszystko, nie wiem, musiałbym wrzucić tutaj momenty z pierwszego Dragon Balla klasycznego, jak wbił do gości, do jakiejś rodziny, rozwalił tam przyjęcie urodzinowe, zniszczył dziecku samolot, który to dziecko przed chwilą dostało na urodziny i uciekł, pies zaczął ich gonić, a on tego psa wysłał w kosmos. Tak, też takie momenty brałem pod uwagę w tym rankingu, ale stwierdziłem, że już wolę chyba jak Piccolo uczy się jeździć i dostaje pasem w twarz, niż to jak mały Piccolo Baby wysyła psa w kosmos. Ale okej, na miejscu pierwszym jest coś, co myślę, że jest żadnym zaskoczeniem. Jeśli macie jakiś ranking momentów ulubionych z Piccolo, kiedy scena poświęcenia się za Gohana w Saiyansadze nie jest w top 3, to jest już to podejrzany ranking. Podejrzewam, że u większości z Was będzie to miejsce pierwsze. Czy ja muszę tłumaczyć, dlaczego to jest miejsce pierwsze? Czy ja muszę tłumaczyć, dlaczego łzy Piccolo, dlaczego ten uśmiech w stronę Gohana tuż przed śmiercią i mówienie, że ten ostatni rok wcale nie był taki zły, że Gohan jest jedyną osobą, która nie traktowała go jak jakiegoś śmiecia, potwora i nazwała go swoim przyjacielem. To był ten moment, który uznaję za pełne przejście Piccolo na naszą stronę, pomimo tego, co tam było mówione też przed fuzją z Kamim, czyli
Piccolo się wściekał na Krillana. A, nie jestem waszym przyjacielem, jeszcze będę podbijał świat. Dobra, Piccolo, masz okres, rozumiemy to. Wszyscy wiemy, jak jest. W tamtym momencie w Saiyan Sadze, jak mieliśmy udział procentowy w zła i dobra w sercu Piccolo, to dobro zaczęło przewyższać zło, więc mieliśmy już 51% dobra, 49% zła i te proporcje tylko się potem coraz bardziej rozjeżdżały. Więc tak wygląda mój ranking. Ciekawostka, na miejscu 16 znalazła się scena, kiedy Piccolo prowadził Bu okrężną drogą do komnaty ducha i czasu, ale to była w zasadzie najlepsza rzecz, którą Piccolo zrobił w tamtej sadze, a i tak nie była aż tak bardzo istotna. Ale okej, nie będę mówił o miejscu 16, no mówi się tylko o zwycięzcach, nie? W tym przypadku o 15 miejscach. Także, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, proszę, możecie zostawić ocenę, jeśli wam się podobało. Suba, żeby niczego nie przegapić i możecie dać znać, o kim chcielibyście posłuchać, ale i tak raczej będę robił wedle własnego widzimisię, bo chcę zrobić o moich ulubionych postaciach ten film, tę miniserię, a jest też jeden specjalny pomysł, który... Chociaż więcej nie powiem. Dziękuję wam za oglądanie, czekam na wasze komentarze, podzielcie się swoją topką, macham jak na koniec familiady, ale to jest szczere machanie. Życzę wam miłego dnia po prostu, okej? Dziana.